Dzień dobry. Nie mam pojęcia, w jakim jesteście stanie, ale bez względu na to, w jakim jesteście stanie, słuchając tego odcinka, czy to jest poranek, czy wieczór, to na pewno możecie zrobić z tego dobry dzień, dlatego zakrzyczmy! Moi drodzy, zacząłem od tego, że nie wiem, jaki macie tam dzisiaj dzień i w jakim jesteście samopoczuciu, dlatego, że o tym będzie w sumie dzisiejszy odcinek. Wszędzie chodzi mi o to, przepraszam, się plączę. Chodzi mi o to, że dzisiejszy odcinek będzie o tym, że trzeba stawać w pewnej prawdzie. My się bardzo często pogrążamy w takie różne skrajności, nie? Że albo się pogrążamy w takie negowanie prawdy i próbujemy sobie na przykład wmówić, że no wcale nie jest tak źle, jak jest i że jest trochę lepiej i udajemy, że nie ma tragedii, albo robimy coś dokładnie odwrotnego. Z jakiejś jednej prawdy po prostu robimy prawdę ogólnoświatową, czyli to, że coś nam nie idzie, to robimy z tego, o Boże, wszystko jest beznadziejnie. Moi drodzy, prawda jest strasznie ważna, prawda jest bardzo potrzebna. Chciałbym, żebyśmy zaczęli, oczywiście jak zawsze, od pewnego rodzaju trampoliny, że tak powiem, pobudzeniowej, czyli jakiegoś krótkiego filmiku. Tego małego absolutnie kocham. No po prostu go zobaczcie, bo to się słowami nie da opisać. Beckham, who's the one who poops in their pants? To jest prawdziwy facet, w którym nie ma podstępu. Nawet kiedy go pytają o żenujące rzeczy, potrafi powiedzieć: tak, to ja. Moi drodzy, dlaczego o tym wszystkim? No oczywiście dlatego, że będzie dzisiaj cytat z tym związany i będzie pewnego rodzaju bardzo mądra nauka na ten temat. Cytat dzisiaj będzie z klasyka, którego oczywiście połowa z Was zaraz mi to zarzuci: Boże, ale to heretyk! Jaki tam heretyk? Dzisiaj będzie cytat z klasyka, czyli z niejakiego Antonego de Mello, czyli jezuity, przez niektórych uważanego za świętego, przez innych uważanego za heretyka. Bardzo lubię jego różne wypowiedzi, jest przemądrym facetem. Dzisiaj będzie zdanie, które, mam nadzieję, nam pomoże też jakoś spojrzeć na kolejny dzień. Otóż zdanie brzmi następująco. Ludzie nie chcą prawdy, chcą poczucia pewności i bezpieczeństwa. Kochani, no to jest po prostu jedno z najważniejszych zdań ever. Ja wiem, mówię to w każdym odcinku, no ale tak jest, no po prostu wszystkie te zdania są strasznie ważne. Kochani, ja spotkałem się z tym po prostu już tysiące razy i zresztą ja to widzę w sobie mnóstwo razy, gdzie my nie chcemy przyjąć jakiejś prawdy, szczególnie trudnej prawdy, nie chcemy przyjąć pewnego na przykład, nie wiem, Bożego sposobu patrzenia na świat, na nasze życie, na to, co jest dobre i co złe, z tego prostego powodu, że wiemy, że to nas wprowadzi w poczucie dyskomfortu, w poczucie niebezpieczeństwa, w poczucie tego, że trzeba coś zmieniać i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żebyście dzisiaj, to będzie wyzwanie dzisiaj, żebyście zadali sobie naprawdę dosyć trudne, poważne, strasznie istotne pytanie. Czy jest gdzieś jakaś prawda, przed którą uciekacie, bo jest Wam wygodnie? Kochani, ja to widzę tysiące, po prostu setki, miliardy razy jakby wszędzie dookoła, gdzie ludzie sobie wmawiają albo pozwalają sobie wmawiać, mówię to oczywiście też samo sobie, że, nie wiem, ich sytuacje, ich wybory są dobre, dlatego że wiedzą, że tak im będzie dobrze i tak im będzie spokojnie i szczęśliwie. I gdzieś tam oczywiście w głowie się tli taka myśl: kurczę, ale przecież to jest ściema. Tylko że wiadomo, że gdyby zrobili to, o czym im sumienie mówi, że tak powinno być, no to właśnie, to sprawi, że stracą grunt pod nogami, to sprawi, że nie będą mieli przyjemności, to sprawi, że nie będą sobie mogli spokojnie żyć, to sprawi, że będą musieli coś porzucić, to sprawi, że z jakiegoś komfortu i strefy bezpieczeństwa będą musieli wyjść i tak dalej, i tak dalej. I tak się właśnie rodzą trupy życiowe. Przepraszam za mocność tego, co mówię, ale tak się rodzą trupy życiowe, które żyją, a nie żyją, które wegetują. Bardzo bym nie chciał, żebyśmy byli takimi ludźmi. Strasznie bym nie chciał być takim człowiekiem i nie mogę też patrzeć na Was, nie znam Was wszystkich, ale nie mogę patrzeć na Was, kiedy Wy się stajecie takimi trupami. Więc dzisiaj jest mocne zadanie od Antonego de Mello. Proszę pomyślcie, gdzie zrezygnowaliście z prawdy, gdzie porzuciliście dobro, wartości, prawdę z wygody, z bezpieczeństwa, z poczucia komfortu, czegokolwiek innego. I odrzućcie ten fałsz. I odważcie się na odważne pójście za prawdą w Waszym życiu, bo tylko prawda może Was doprowadzić, może nas wszystkich doprowadzić do szczęścia, do wolności, do trudnych wyborów, bo trudnych, ale prawdziwych wyborów w naszym życiu. Bądźmy ludźmi prawdy. I mówię to, żebyście zawsze o tym myśleli tylko w swoim kierunku, bo ja wiem, że część z Was rzeczywiście słyszy: a, to ja muszę komuś powiedzieć prawdę. I w ogóle to prawda, ale nie.
zacznij, proszę Cię, od siebie i tylko to jest moje zadanie na dzisiaj dla Ciebie. Od siebie, do mnie tutaj, ode mnie, chociaż mówię Wam, że macie to robić, nie? Też hipokryta. Ale zacznijmy od siebie, więc ja traktuję to zdanie do siebie. Gdzie Ty, szóstak, po prostu umarlaku, tempaku już się po prostu zaprzedałeś, bo Ci wygodnie i nie żyjesz w prawdzie. Zróbcie to. Nie. Zróbmy to. Dobra. Nie wiem, czy widzieliście, słuchaj, to sobie tam zajrzyjcie, to jest chyba, przypuszczam, z tej strony. Taka nowa seria się pojawiła, niedzielna. Uważam, że chyba całkiem będzie fajna, bo taka o Biblii. Więc jakby ktoś nie widział, to niech se tam obluka, bo chyba good. Do jutra, do 6. Pa!